Nie wierzę, że przyjedzie właśnie teraz autobus. Chociaż zezowate szczęście, może i tak będzie. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 20. dniu wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Carrión de los Condes, zrobimy postój w Calzada Romana. Następnie dojdziemy do Calzadilla de la Crueza, potem Ledigos i na koniec nasz nocleg w osadzie Terradillos de los Templarios. Dzisiaj poprowadzi nas prosta droga, czasami asfaltowa, czasami polna. Naszymi krajobrazami będą tereny równinne, dalekie, otwarte przestrzenie. Spotkamy naszych dobrych znajomych, jak i również poznamy nowych pielgrzymów. Ruszajcie ze mną. Zapraszam! Dzień dobry kochani. Jest 28 maja. Mamy 9 stopni. Jest godzina, momencik. 6:38, ale my już jakiś czas idziemy przez miasteczko. Czyli mogłyśmy już wyjść o wpół do 6:30. Tak jak planowałyśmy. Wychodzimy z miejscowości Carrión de los Condes. Spałyśmy dzisiaj w klasztorze Sióstr Miłosierdzia Bożego. Osobiście nas odprawiały, osobiście pokazywały pokoje, czyli prawdziwy klasztor. Są naprawdę w nim siostryczki. Bardzo czyściutki obiekt. Podobał nam się, ze smakiem zrobiony, delikatnie, z sercem ozdobiony, przeróżnymi motywami, też kwiatami i motylami. Bardzo dużo ładnych, pięknych obrazów wisi. Podobało nam się. Nie było tam jedzenia, nie było tam kolacji. Musiałyśmy wczoraj szukać miejsca na kolację i nam się zdawało, że jeszcze po południu znalazłyśmy, bo był szyld, napis Pellegrino menu. Dobra, mamy pewną miejscówkę, idziemy na zakupy. Ale to niestety to nie było tak, bo wcale nie było otwarte. Byłyśmy o odpowiedniej godzinie, czyli 7:30 i nadal było zamknięte. Nie wiem, o co chodzi. Szyld stoi do tej pory, tylko okna zasłonięte. I tak od lokalu do lokalu i wszędzie tylko karty. Nawet trafiłyśmy do drogiej restauracji. No jak zobaczyłyśmy 29 euro porcja, no to nam się... My jesteśmy pielgrzymami, a nie biznesmenami. No i tak się włóczyłyśmy, aż trafiłyśmy niechcący bardzo w ostatniej chwili, naprawdę, no jakiś cud. W ogóle od zewnątrz nie wyglądał jak restauracja czy jakiś piękny lokal. Weszliśmy zupełnie co innego w środku. Na zewnątrz stał zwykły stojak z białymi napisami. Kurczak bar mleczny albo i gorzej. Wcale na mnie to nie robiło wrażenia. Ale zostałam przekonana w ciągu kilku sekund. Wchodzimy do środka, tam mnóstwo pielgrzymów siedzi i je. To nie koniec. Podają ci karty, gadają po hiszpańsku, nic nie rozumiesz. Stolik obok siedział gościu, który umiał po niemiecku i którego już z drogi kaminowej znam troszeczkę. No to więc pytanko, o co tu chodzi? I on mi wyjaśnił, że karty podają, ale jeżeli chcesz zjeść Pellegrino, bo jest, musisz to powiedzieć i oni to biorą ustnie, po prostu podchodzi i wymienia po hiszpańsku, co jest do zjedzenia. Naturalnie tą opcję wybrałyśmy. Jedzenie było palce lizać. Ja się przejadłam, wyczołgałam z lokalu. Do tej pory czuję się najedzona. Było pyszne. Zamówiłyśmy sobie pierwsze danie pasta, czyli makaron z serem parmezanem i tam sos był. Bardzo, już mi leci ślinka. Drugie danie ja sobie wzięłam kotlety schabowe, ale takie sauté, takie bez panierki. I też tam takie frytki troszkę wyglądały jak chipsy, ale to były frytki. I do tego była sałatka. I na deser budyń ryżowy z cynamonem. Także naturalnie co pijesz, to jest pierwsze pytanie.
Mówię, że wino bianco, że białe wino poproszę. Sru, butelka na stół. Cała dla mnie, normalnie. Mówię wam, to jest chyba tańsze naprawdę wino niż woda. Bo z wodą to są ciągłe jakieś komedie. No to tak na wstępie, ale jedzenie było prima. 14 euro na osobę. Nie można narzekać, najadłyśmy się. I to w bardzo ładnym lokalu. Naprawdę i dla oka było. Troszkę tam sobie chyba jedno zdjęcie szczeliłam. A może więcej mi się udało? Nie, jedno. Te potrawy fotografowałam, no. Także to tak na wstępie. Dzisiaj właśnie wkraczamy w tą mesetę, którejśmy się bały. Jesteśmy przeładowane wodą. Woda jest niezbędna. Będzie bardzo gorący dzień, jak widać. Patrzcie, jakie niebo. Nic kompletnie. Tu jakieś Rio Carrion. A, to jest ta sama rzeka, co wam wczoraj filmowałam. Tylko inny most. O! Oddali widzimy sanktuarium Matki Bożej z Betlejem To jednak nie wszystko wczoraj, bo ja sobie zrobiłam wycieczkę po okolicy. i tu wszędzie są na chodniczkach muszelki, ale pięknie, wow. Za nami jest słonko, przed nami patrzcie, jakie różowe niebo wstaje. Nie wiem, czy na kamerze widać, bo ona bardzo oddala. Wiem, że bardzo oddala, ale próbuję coś uchwycić. Idziemy teraz innym mostem. Ja wczoraj byłam na innym. Most na rzece Carrion. I tu dalej zabytki, już jakiś tam się wyłania po prawej. Tu polanka, bardzo dobre miejsce na namiot. Tu bym się odważyła, chyba że jest wilgotne, ale nie, bo widać, że ludzie spacerują. Czyli niby w mieście, nie wiem, czy by się policja przyczepiła, gdybym ja tutaj z namiotem się rozłożyła. No ta opcja to tylko już jest teoretyczna naturalnie, ale mamy przyjaciela na trasie, który biwakuje. Mamy jedną znajomą z Francji, Angelique, i ona też biwakuje z psem. Mam nadzieję, że dzielnie dalej podąża, że nie zrezygnowała, bo widząc jej plecak, to ja troszkę zaczęłam powątpiewać. Jest piękny poranek, takie coś chcę namalować, tylko gdyby jeszcze mgła była. Tak, ten motyw z mgłą, ale piękny. Chyba zrobię zdjęcia, ale nie będzie tak dobre. Dobra, na razie, kochani. Za mostem po lewej stronie mijamy klasztor San Zoilo. W części jest hotelem. Następnie dochodzimy do ronda, na którym nie skręcamy. Dalej idziemy prosto. Przed nami prawie 6 kilometrów asfaltową drogą wśród pól. Maszeruję już jakiś czas, nie wiem ile jesteśmy na mesecie tej głównej dzisiaj, ale tu wcale nie jest tak, jak oni opisują. Człowiek głupi nabrał wody, a ja okej, bo teraz na przestrzeni niby 18 kilometrów, gdzie wczoraj coś mi wspominano, że za 5 kilometrów będzie postój, ale nie wiem, o co chodzi, czy to bar, co to będzie, nie wiem. No, jakoś się pozmieniały te relacje, a tu jest bardzo ładnie, zielono, ptaszki śpiewają, patrzcie, jakie piękne drzewa. Mój cień naturalnie najważniejszy. Tu proszę bardzo, jak ładnie. I gdzie ta preria, ta pustynia straszna, niebezpieczna. Idę sobie ulicą, bo nie będę po tych kamorach szła, po tym piaseczku drobniutkim. Okej, mówi się, że taki asfalt wykańcza stopy. A mnie właśnie kamienie wykończyły stopy, a nie asfalt. O co tu chodzi, nie wiem. Ale kawałek pójdę trochę wygodnie. To i tak się zmieni, bo to nie będzie cały czas tak. Zobaczymy. Jest pięknie. Przepiękny poranek. Słoneczko wstaje, ma być dzisiaj bardzo gorąco. Nawet do 29 stopni. Kremy w pogotowiu. Nogawki jak odepnę, bo mam na razie przypięte nogawki. Te spodnie z chipem takim do rozpinania. I zrobię z nich ze spodni shorty. To wtedy psik, psik, nogi, ręce, twarz, kark, cały program. No i zobaczymy. Wyszłyśmy wcześniej rano,
żeby jak najwięcej skorzystać z chłodu. Ale powiem szczerze, mnie już jest bardzo gorąco. Bo nie dość, że człowiek maszeruje dość ostro, to jeszcze słonko daje temperaturkę z boku i jest naprawdę ciepło. Jest pięknie. Sielankowa atmosferka. Cisza, żadnych samochodów. Tak, idziemy już prawie 5 km. Taka droga cały czas prosta przy szosie z takim drobniutkim piaseczkiem, z kamieniami i z asfaltem. I tylko tu na razie mostek, ale widzę dalej wiedzie tak samo. Nie tak samo, bo już tylko piaseczek. Taki żwirek, taki drobniusieńki kamyczek. I to cholerstwo, jak wpadnie do buta, to jest maciopkie, a robi wielkie szkody. Oby nie. Pokażę jeszcze okolice. Wstaje słoneczko. Plenery przepiękne. Cienie padają długie. Jest jeszcze niziutko. Tak wygląda wokół mnie. W tej chwili zeszliśmy z tamtej drogi. Na końcu były stoliki. Tam mogłyśmy się posilić, coś się napić, coś zjeść i ruszałyśmy dalej. I co? I weszłyśmy na starą rzymską drogę. Już idziemy jakiś czas tą drogą. No teraz wy widzicie nie Rzymianina, ale Polkę. Przynajmniej jej cień. I maszeruje dość z kopyta, tak żeby inni mi w kadr nie weszli, żeby zachować prywatność. No ale taka droga to wyobrażałyśmy sobie, bo to miała być droga kamienista, takie to no straszne kamienie. Bałyśmy się, że nam nogi będzie wykręcać, a stwierdzamy, że te wczorajsze i przedwczorajsze kamienie, co mi stopy wykończyły, przedwczorajsze, były dużo gorsze. Tu jest piękna droga. Się bardzo fajnie idzie tą drogą. Jak widać, równiutko. Od czasu do czasu jakaś dziura, ale to nic. Bardzo fajna droga. No i te straszne, pustynne nieurodzaje. Nigdzie ich nie widzę. Bez drzew, bez roślin. Zielono. Drzewiasto. Wiem, zaraz będziecie poprawiać mnie, że polski zły. Ale wiecie co? Jak się maszeruje z obolałymi stopami, z ciężkim plecakiem, już teraz nie wiem, 9-10 kg, gorąco w plecy, bo słońce coraz wyżej. Kogo to obchodzi, czy ja mówię czysto po polsku? Chcę tylko myśl wyrazić. Są drzewa, jest zieleń i nie ma pustyni. I jest bardzo ładnie i nadal kwieciście. To nie wiem, o czym to tak strasznie nas oszczegali. Tak często nas oszczegali w tych albergach, żeśmy się naprawdę zaczęły bać tego odcinka. Chyba że to jest przed nami. Ale nie wierzę, bo my już jesteśmy na tej właśnie starorzymskiej drodze. To jest ona właśnie. Mnie się tu bardzo podoba. Popatrzcie, jak pięknie. I tutaj kwiaty przy drodze. Pola jak okiem sięgnąć. Góry tam z daleka na horyzoncie. Okej, nie ma cienia, bo drzewa jeszcze
Ale są drzewa, o to chodzi, są. Nie jest tak, że bez drzew. Na pauzie znów spotykamy się z Urszulą. Ile radości dają takie spotkania. Dalej pójdziemy razem. War eine Deutsche aus Bayern und er hat selber gesagt, ich heiße so, aber mein Künstlername ist so. Künstlername, wer bist du? Bildhauer. Er ist Bildhauer, beruflich. Das war keine hobbymäßig. Oh, guck mal, diese schönen Felder. Siehst du das? Wow. Guck mal, in Mai. Bei uns ist das August Zeit für sowas. September, August. Und hier in Mai. Guck mal, die vorne, so große Wand. Wow. Also, hier wächst alles ein bisschen früher. Ja, durch die Wärme hier. Hier ist schon Sommer viel früher. Sonne ist von dieser Seite. Dann besser gehst du hier. Aha, du hast hier schon eine Strecke. Weil ich wollte Kamera in Schatten und jetzt Kamera hat Sonne im Rücken. Und das ist besser. Ja, ist besser. Ah, wir haben da dieselbe Strecke jetzt. Super. Guck mal nach vorne, wie schön. Echt, hier wird viel Schatten gleich. Hola. El camino. Du kennst auch viele Leute schon. Ja. Super, ich auch. Manchmal vergesse ich die Gesichter. Ja, weißt du, wenn man so angezogen ist mit Hut und Sonnenbrille, Und dann, dann kennt man fast nicht die Leute. richtig, sieht ganz anders aus. Ja. From Italy. Italy, See. Polen, Poland. Schweiz, Okay. Yeah. Speak Deutsch. 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 She speak Deutsch. You speak Yes. Deutsch. Poland speak But, Deutsch. yeah, yes. Why? Weil mein Haus See? Germany. Ah, Yes. stay in Poland now. Yes. Okay. Warum so? Yes. Warum so? No. Yeah. Only for photo. Yeah. Ah, Only for aha. photo. Ah, And photo video. Fotovideo. Praktisch. Yes. Very good. Und ich habe so. Fotovideo. No problem. Eh? Fotovideo bei mir so. Oh, it's big. Ja. Too much. No, alles ist hier. See, Siehst pero- du? Okay. Ah. Gar nichts. Perfekt. Okay. How Perfetto. many kilo every day? How many kilo? 8, All. 8, 1, 2, how many kilo? 8 y 2. 1,5. Sí, sí. Ja. 9:30. Eine Flasche Wasser. 1:30, Ja, 9:30. yes. No, in Pamplona Ah, ein Paket, Santiago, Germany, Germania. Zelt, Yes, yes. Tent, Then, yes. she, no, hey, you have the Taxi, taxi, eh? Taxi, yes, Taxi, Paket. Okay. Vielen Dank. Ciao. Ciao, Bacio. ciao. Buon camino. Nasza rozmowa z tym przemiłym youtuberem nie zakończyła się tak szybko. Przedstawił się, ale ja zapomniałam to zanotować. Drogi pielgrzymie, jeśli to oglądasz, zamelduj się, proszę. Ja, ich bin Barbara. Paul Ja, und? und der Franzis. Ja, welche kennen wir schon? Auf welches Land? Wir kommen von Belgien. Welt ist klein, er hat Kuli von dieser, ich habe ihm gegeben. Was sagen Sie in Deutsch? Kugelschreiber von Kuli. dieser, genau. Ah, Sie sagen Ah. Kuli. Schwager hat mir gegeben vor ein paar Jahren und ich benutze immer noch. Hier und hier, alles Beweise. Sie
sagen in Deutsch Kugi. Kugelschreiber. Ja, ja, aber den Kuli. 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 Und hier in Spanien Ja. Bolli. 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 Bolligrafo. Bolli. Schön. Weil da ein kleines Bolli. Kugel in Ah ja, stimmt, die ist Kugel. Ganz vorne. Und wollen Sie bis Santiago de Compostela? Dumme Frage. Ja. Nee. Nur bis Leon. Vielen Dank für diese nette Interview. Meseta. Cały czas meseta. Robi się gorąco. Jest po 11 chyba. Nie wiem, bo zegarek schowałam do torby. Nie chcę mieć białych pasków na ręce. Zresztą spocone ręce, to ten zegarek też taki jest bidniusi potem. Dość szybko poszłam pod górkę. No i popatrzcie. Prosta droga w słońcu. Ale mnie się podoba. Może dlatego, że ja sobie to wyobrażałam bardziej dramatycznie. Te straszenia były niepotrzebne. Kupiłam koszulkę z długim rękawem. Oj, 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 oj. Idę w bezrękawniku. Jestem zachwycona, bardzo mi się tu podoba. I powiem szczerze, czym to się różni od polskich dróg? To przecież tak samo mamy polne drogi między polami. Bardzo podobny krajobraz. No co, może drzewa ładniejsze u nas. Bo te tu wyglądają troszkę choro. Nie troszkę, tylko bardzo. No ale dobra, ja sobie wyobrażałam, że w ogóle zieleni nie będzie. To, ponieważ byłam nastawiona na co najmniej pustynię, ja to mam fantazję, co? To nawet ładnie to wygląda tutaj. Może dlatego mam tak dobrze nastawione. Widzę to w innych oczach, bo byłam z przekonaniem zupełnie innym. No i te niesamowite spotkania na szlaku. Często spotykamy ciągle tych samych ludzi, którzy byli znacznie szybciej od nas. Wydawało nam się, ojej, chyba już są w Leo. No Janek na pewno już jest w Leo, nasz kochany. Myśmy go poznały na samym początku naszej przygody. A on już tam dociera, jutro będzie w Leo. Pisał mi wczoraj, że jutro chciałby być w Leo, bo jutro są jego urodziny. I bardzo się cieszymy. Dzisiaj jest 28, tak? Pięknie. Pięknie, pięknie. Tak wygląda meseta, całkiem niezła. Idziemy starą, romańską drogą. No i przed nami jeszcze parę kilometrów. A tutaj Urszula podąża, dogania. Ja to zawsze wyrwę z kopyta, ale dogania. Halo Urszula! Hola! Hola, buen camino. Hola. Cazzadilla. Richtig? Cazzadilla. Auch netter Ort. To jeszcze nie jest nasz adres, ale tu zostaje. Das ist deins, ja? Tutaj zostaje Urszula. To już jest jej adres, tutaj ma zarezerwowany.
My idziemy dalej. Nie wiem, z 7 na pewno kilometrów. Jak nie więcej. Nie, myślę 7. Czyli następna wioska. Z górki. Dobrze, że nie pod górkę. Besser runter als nach oben klettern mit der Schopfbeine. Ich hoffe, wir machen hier Pause. Ja, 100%. Müssen wir was auch essen. Ist schon 12 Uhr. Was hast du auf deiner Platte? A! Za 25:12 jest. No, mimo wszystko trzeba coś zjeść. Ja, zrobią się lżejsze plecaki. Ja. Deine Zimmer, dein Bettchen, du Glücklicher, wir müssen weiter. Ja, genau, das ist der Ja? Wo steht Camino Real? Ich sehe das nicht. Ja, teraz jest sehe ich Camino Real, ja. Weil tu pisze Alberga Municipal. Ja. Ja, hier läuft schöne Musik. Hier, vorne. Oh. Wir haben geschafft. Peace. Tak, zrobiłyśmy pauzę w Calzadilla de la Cueza. Ponieważ mamy własne zapasy, zamówiłyśmy tylko gorące napoje i skorzystałyśmy z toalety. Nasz posiłek zjemy za osadą, może przy jakimś napotkanym kamiennym stole. No nie da rady, żebyście mnie widzieli. Muszę filmować przód. Wychodzimy z miejscowości, w której wypiłyśmy kawkę i kakałko. Pożegnałyśmy Urszulę ze Szwajcarii. Nazywam ją Urszula Camino. Bo wszystkich tu znajomych nazywam właśnie Camino i wtedy dodaję imię. Tutaj się nie wymienia nazwisk, bo i po co. Wspaniała, bardzo pozytywna osobowość. Podziwiam, 75 lat. Dzielnie maszeruje. Troszkę inaczej niż my, bo ma wszystko już zaaranżowane w Szwajcarii przez agencję. Opowiadała, nawet z przewozem taksówek, które wożą jej plecak czy coś. I jej właśnie adres był dzisiaj tu w tej miejscowości. My idziemy jeszcze 10 km dalej. Mamy za sobą już 18. Tam na maszcie siedzi Bociek. Ja widzę, wy nie, bo ja nie mam możliwości przybliżania tej kamerze. Ale jest przystanek i tu będziemy mniamać i jeść. I bardzo dobrze. Nie wierzę, że przyjedzie właśnie teraz autobus. Chociaż zezowate szczęście, może i tak będzie. Na razie, papa. Przystanek autobusowy okazał się bardzo fajną miejscówką. Odpoczęłyśmy. Mniam, mniam.
Dotarłyśmy do Terradillos de los Templarios, cel naszego dzisiejszego dnia. Nasz pokój jest na 6 osób. Mamy 3 umywalki, krzesełka, 2 śmietniki, 2 toalety, tylko dla nas, 6 osób i 2 prysznice z taką kotarką. Tu jest wyjście na ogród. W tych pokojach wszystkich są ludzie. Tu jest wyjście na ogród. I tam były suszone prania. I prałam też. Duży ogród, bardzo ładny obiekt, zadbany. Proszę, żeby zamykać. I teraz są wszystko pokoje. Nie wiem, czy wszystkie są 6-osobowe, ale nasz jest 6-osobowy. I to jest jedno skrzydło, jest jeszcze jedno. To są buty. To są moje, śliczne, wyprane. Już wyschły. O, ciemno, nic nie widać. Może teraz widać. Nie widać. To trudno. No i tutaj idzie się już na stołówkę, gdzie jedliśmy kolację. To jest recepcja. Dalej nie mogę iść, bo jednak dużo ludzi siedzi przy stołach. Tam można na zewnątrz posiedzieć. Tu zaraz za tym winklem jest stołówka. Bardzo ładna alberga. 12 euro dałyśmy i dostałyśmy łóżka parterowe. A kosztowałoby 10 euro, gdyby brać łóżka piętrowe. Myśmy nie chciały piętrowych, wolałyśmy dopłacić 2 euro i mieć parterowe. I już wracam do pokoju, tylko zgaszę światło. Słychać śmiechy z innych pokoi. W naszym pokoju Parka ogląda sobie film. To tyle. Dzisiaj przeszłyśmy 27 km. Nocleg w alberdze Los Templarios kosztował 12 euro. Kolacja w naszej alberdze kosztowała również 12 euro. Była bardzo smaczna. Na pierwsze danie sałatka warzywna z tuńczykiem. Na drugie ryba z frytkami. Na deser lody waniliowo-czekoladowe. Do picia zamówiłam białe wytrawne wino. I tym razem dostałam całą butelkę. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Żegnam się z Wami i pozdrawiam moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!